Dzień dobry wszystkim, witam z naszego mieszkania. Dzisiaj będzie vlog kulinarny. Dzisiaj będę robił chleb i chcę Wam pokazać, jak zrobić ten chleb w domu, jak przygotować. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zostańcie z nami. Do zrobienia chleba dzisiaj chciałem zaprezentować, jakie mam tutaj składniki. Więc to jest mąka pełnoziarnista, z której będę robił chleb. Z suchych składników mam tutaj jeszcze sól, około 1 łyżeczki soli. Następnie tutaj jest cukier, ponieważ drożdże pracują dużo lepiej właśnie jak są trochę zmieszane z cukrem. Tutaj właśnie drożdże, świeże drożdże, około 30 g drożdży. Woda, 300 ml wody będzie mi potrzebne. Oliwa, tu będzie gdzieś około 50 ml oliwy. Sezam będę używał do posypania tego chleba, żeby tak ładnie wyglądał, żeby był smaczniejszy. I jajko. To jajko później rozmieszam i posmaruję pędzelkiem takim, który tutaj mam. Posmaruję tym pędzelkiem ten chleb przed upieczeniem i posypę wtedy sezamem. Tutaj mam foremkę z papierem do pieczenia i co? I zaczynam robić chleb. Najpierw będę mieszał składniki suche. Zrobię sobie tutaj taki otworek troszeczkę w tej misce z mąką i teraz tak, będę dodawał sól, następnie cukier. To już mogę odłożyć sobie. Dodamy sobie drożdże. I teraz będziemy dodawać wodę. Ja na razie nie będę dodawał całej wody. Tu mam przygotowane, tak jak wspomniałem, około 300 ml. I będę dodawał tak stopniowo tą wodę. Bo nie wiem po prostu, ile dokładnie tej wody będzie mi potrzebne. Na razie tylko troszeczkę. Tylko tak troszeczkę i zacznę mieszać. Także zaczynam mieszać tutaj mąkę znaczy się. Będę chciał wyrobić po prostu ciasto. No i będę dodawał po kolei tutaj w trakcie mieszania tą wodę, którą mam i później dodam jeszcze oliwę. Także bądźcie cierpliwi i oglądajcie. Ciasto zostało wyrobione. Trzeba pamiętać, że żeby wyrabiać to ciasto dobrze, musi być wyrabiane dosyć długo rękoma. Chciałem jeszcze dodać, że do zrobienia tego ciasta na chleb zużyłem pół kilo mąki pełnoziarnistej. Zapomniałem o tym wspomnieć na początku tego filmu. Tak samo zostało mi tutaj troszeczkę wody. Zużyłem do zrobienia tego ciasta 200 ml wody, no i troszeczkę oliwy mi zostało. Trzeba pamiętać, że wszystkie te składniki trzeba tak dozować, żeby ta konsystencja tego ciasta była odpowiednia, żeby nie było za suche, żeby nie było za mokre. No i co jeszcze? Teraz będę czekał. Chcę odstawić to ciasto na jakieś pół godziny albo dłużej, żeby urosło. No i później pokażę Wam, co dalej zrobić, żeby upiec chleb. Zostańcie ze mną. Jestem ponownie. Ciasto urosło. Zostawiłem je na jakieś prawie 50 minut. Tak wygląda ciasto. Teraz mam przygotowaną foremkę. Chcę tutaj wsadzić do tej foremki. Mam tu papier do pieczenia. No i odstawię to ciasto jeszcze, żeby urosło w tej foremce na jakieś 15 minut.
Jestem ponownie. Chleb urósł. Już Wam pokażę, jak ten chleb wygląda. Tadam! Tak wygląda chlebuś. Urósł sobie ładnie. Zostawiłem ten chleb na trochę więcej niż 15 minut, nawet na jakieś pół godziny. Z racji tego, że jest zrobiony z mąki pełnoziarnistej i przez to ten chleb potrzebował troszkę więcej czasu, żeby urosnąć. Tu mam jeszcze jajko. Już zdążyłem je wymieszać, nie robiłem tego przed kamerą, żeby Was nie zanudzać. Tu mam jajko, które teraz chcę użyć, żeby ten chleb posmarować. Także wezmę, mam tu specjalny taki pędzelek i teraz po prostu posmaruję tym jajkiem tutaj ten chlebuś. Tak, żeby był dokładnie posmarowany z każdej strony. Trzeba trochę cierpliwości, nie spieszyć się. Tutaj jest ładnie posmarowany. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę tutaj. Ok. I tu mam następnie sezam. Teraz posypię troszkę sezamem. Wszędzie tak równomiernie. Tyle. Jeszcze troszkę. Całego nie zużyję sezamu. Tak sobie wziąłem tutaj troszkę, nasypałem, żeby mieć do posypania. Ale tyle myślę, że wystarczy. Ok. Wystarczy tyle sezamu. No i co? I teraz wstawię ten chleb do piekarnika. No ja akurat mam piekarnik gazowy, nie mam niestety elektrycznego, ale jeżeli macie piekarnik elektryczny, to proponuję wstawić taki chleb na 180 stopni na jakieś pół godziny czasu i to powinno wystarczyć, żeby się po prostu upiekł. Także wstawię ten chleb teraz do piekarnika i pokażę Wam, jak będzie upieczony i będziemy go degustować razem ze mną. Do zobaczenia. Chleb właśnie się upiekł, jest jeszcze cieplutki, chcemy go za chwilę za mną skosztować. Ja tutaj mam położony na deseczce, moja deseczka Masterchefa. Ukroję kawałek. Tak się prezentuje chlebuś upieczony w domu. A jeszcze jest ciepły, gorący. Tu będzie kawałeczek dla mnie. A tu drugi dla mnie. Mamy masełko. Można sobie jeszcze położyć masełko. Dla mnie masełko. Tu mam taki przysmak. W Rumunii tutaj nie jest znany, ale w Polsce jest znany. To jest smalec. Ten smalec zrobiłem sam. Czyli ten smalec jest zrobiony z takiej słoniny. Nawiasem mówiąc, słoninę mieliśmy tutaj ze wsi Odany. Wytopiłem tą słoninę i dodałem tutaj do tego tłuszczu cebulę, jabłko i przyprawy. Ale to nie jest na ten odcinek, tak chciałem tylko wspomnieć, że coś takiego mamy do zjedzenia. No i teraz chcemy skosztować, jak smakuje chlebuś upieczony w domu. Tu jeszcze mam sól. Bardzo dobrze jest sobie troszeczkę posolić masełko. Smakuje lepiej. No i co, chlebuś taki jeszcze ciepły. Skosztuję kawałek tutaj, gdzie mam masło z tej strony. Rewelacja chlebuś. Pyszny, naprawdę. Polecam, żebyście sami robili chleb. Jest naprawdę pyszny. Nie chcę się chwalić, ale naprawdę jest bardzo dobry. To sobie właśnie na tą kromeczkę chleba położyłem jeszcze troszkę tego smalczyku.
Jeszcze skosztuję jak smakuje ze smalcem. Obłędnie. Jest naprawdę bardzo dobre. Smakuje wyśmienicie. Anna jeszcze teraz musi skosztować. Anna, spróbuj, jak smakuje. Slanina. Ona sobie ukroiła sama kromeczkę chleba, nie chciała jeść tej piętki tak zwanej, którą ja ukroiłem dla niej. Jakie wrażenia, jak smakuje? Very good. Bardzo dobre. Bardzo dobre? No to się cieszę. Co się mówi? Smacznego? Smacznego? Smacznego, Tak, dziękuję. W takim razie jemy sobie. Degustujemy chlebuś. Skosztowaliśmy chleba, zjedliśmy kilka kromeczek. Zostało nam na później, na śniadanie raczej. Zjemy resztę. No i może jeszcze trochę na kolację. Co? Chciałem powiedzieć, że fajnie było zrobić taki vlog kulinarny, trochę nietypowo. Ale cieszę się, ponieważ jest to zawsze jakieś nowe doświadczenie. Zachęcam Was do pieczenia chleba. Możecie skorzystać z tego przepisu, możecie napisać w komentarzu, jak Wy robicie również chleb, czy robicie jakoś inaczej. Co więcej, jeżeli Wam się podobało, zachęcam, żebyście zostawili jakiś komentarz, dajcie łapki w górę, no i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.